Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj będzie pokrótce o tym, jak korzystać z obiektywów manualnych na aparatach marki Olympus i będziemy mówić o dwóch typach aparatów, bądź też o dwóch różnych ustawieniach, jakie będziemy ustawiać. W tych aparatach mniej zaawansowanych, przeznaczonych dla początkujących bardziej, jak również w tych aparatach bardziej zaawansowanych, dla już takich bardziej ambitnych amatorów, bądź też w tych wersjach Pro. Przy każdym aparacie pokażę Państwu, co wszystko sobie można ustawić, żeby wygodnie nam się z tego korzystało. Ale zanim do tego przejdę, to żebyście Państwo mogli sami zidentyfikować, który aparat macie, bądź jak bardzo możecie sobie funkcjonalnie ustawić ten aparat, to jest na to prosty sposób. Jak wejdziecie sobie Państwo w menu swojego aparatu, włączymy aparat i trzeba wejść w menu. I tutaj jak mamy menu H, jak Państwo widzicie, mamy takie menu H1. Jeżeli macie Państwo menu H1, a w tym menu ustawienie informacji o obiektywie, to są to te trochę bardziej zaawansowane aparaty Olympusa. Jeżeli natomiast zamiast tego menu H1 macie Państwo po prostu menu H, tak jak to będzie widać zaraz w EPL7, tutaj jak sobie wejdziemy do menu i zejdę do koła zębatego, tutaj widzicie Państwo, to menu nieco inaczej wygląda, ale nie mamy menu H1, jest tylko menu H, no to są te prostsze aparaty, w których mniej jest ustawień, które nam pomagają korzystać z tych obiektywów manualnych, natomiast na jednym i drugim typie aparatu są pewne ułatwienia, o których sobie zaraz powiemy. To zaczniemy sobie może, skoro jesteśmy już tutaj przy EPL7, od właśnie EPL7. Drodzy Państwo, w aparatach typu EPL7 bądź też EM10 Mark II na pewno to ma, zakładam, że ma to też Mark I i zakładam, że mają to wszystkie peny, które nastąpiły przed i po EPL7. Ustawień nie ma zbyt wiele. Co możemy sobie ustawić, to stabilizację dostosowaną do naszego obiektywu. Ja tutaj na EPL7 mam obiektyw TT Artisan, to jest TT Artisan 35 mm ze światłem 1.4. W związku z czym, co mogę sobie ustawić albo jak mogę sobie pomóc? Mogę ustawić stabilizację, tak żeby dobrze mi łapała właśnie to, co widzi EPL7. I jak to zrobić? Naciskamy sobie OK. I tutaj, jak widzicie Państwo, jak przejdziemy sobie do stabilizacji, ciach, to tutaj naciskamy na info, tak jak nam podpowiada, i tu wybieramy sobie ogniskową, jaką mamy na obiektywie. Ja wybieram 35, klikam OK. Nie wszystkie ogniskowe tutaj będą, nie będzie na przykład ogniskowej 25, więc wtedy wybieramy najbliższą ogniskową, jaka jest. Co nam to daje? To nam daje to, że stabilizacja teraz wie, do jakiej ogniskowej ma się przystosować i jak ma nam stabilizować matrycę, w zależności od tego, jaka ogniskowa jest tutaj zamontowana. W związku z tym mamy większą szansę na wykonanie nieporuszonych zdjęć. Następna rzecz, jaką bym sobie ustawiła, korzystając z obiektywów manualnych, to znowu jak wejdziemy sobie tutaj w OK i zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj jest taki symbol powiększenie. Jak wejdziemy sobie tutaj w OK, to tu mamy od razu jakby skrót do menu, gdzie możemy sobie przypisać naszym przyciskom na aparacie różne funkcje. I teraz proszę zwrócić uwagę, że ja mam tutaj przypisaną funkcję do tego klawisza, podglądanie się ona nazywa po polsku, czyli to jest to, co w tych wszystkich angielskich filmach nazywają focus picking, czyli będzie nam się pokazywał kolor tam, gdzie będzie aparat łapał ostrość. Jak to wygląda w praktyce, zaraz Państwu pokażę. Tutaj jeszcze pod lupką ja sobie zostawiam lupkę, bo ja lubię sobie zbliżyć i widzieć, co tak naprawdę, na co aparat tak naprawdę ostrzy. Więc tutaj sobie
ustawiamy podglądanie. To nie oznacza, że będziecie teraz Państwo podglądać sąsiadów, tylko będziecie mieli podgląd na to, na co ostrzy aparat, a właściwie obiektyw. I na lupce mam oczywiście lupkę, czyli będę sobie przybliżać obraz, który chcę sfotografować. Jak to wygląda w praktyce? Mamy tutaj sobie taką prostą scenę. Może nawet trochę przybliżę tu o i tu o. I jak widzicie Państwo, teraz nie wszystko mamy ostre. Właściwie prawie nic nie mamy ostre. Ten aparacik może tam jest trochę ostry. Ja sobie tu zmniejszę ostrość na najbliższą możliwą. Teraz nie mamy ostre nic. Włączę sobie tutaj tym moim przyciskiem FN, do którego ustawiłam podglądanie. Klikam sobie na niego. Trochę mi się obraz zmienił, ale nie przejmujemy się tym. I teraz jak poruszam pierścieniem ostrości, proszę zwrócić uwagę, że tutaj teraz pojawiło nam się takie białe. Widzicie Państwo? Takie białe kropki. I jak ja poruszam dalej, to one się nam przesuwają w zależności od tego, w którą stronę kręcę obiektywem. Pójdę dalej, to teraz proszę zobaczyć, na tym aparaciku, który tam jest z tyłu, pojawia nam się dużo białych kropek. To nam pomaga ustalić, gdzie obiektyw w połączeniu z odczytem z matrycy łapie akurat ostrość. Bo oko może nas zawieść, możemy nie do końca to ocenić. Bardzo przydatna rzecz, żeby sobie właśnie to podglądanie ustawić pod którymś z klawiszy funkcyjnych. Ja jeszcze Państwu powiedziałam, że mam lupkę ustawioną. Ta lupka działa na takiej zasadzie, że w zależności od tego, gdzie mamy ten punkt autofokusa ustawiony, mamy obiektyw manualny, więc nam oczywiście autofokus w żaden sposób nie łapie, ale jak ja nacisnę teraz na lupkę, to aparat mi przybliży dokładnie to, gdzie ten punkt był ustawiony. I mogę sobie znowu kręcić obiektywem i zobaczcie Państwo, ten focus peaking, czyli to białe, nadal nam tu działa. Czy nam tu nie działa? Działa. To jest bez focus peakingu, widzicie Państwo, tylko się robi ostrzej bądź mniej ostro jak ruszam. Teraz znowu naciskam ten klawisz, pod którym mam focus peaking i zobaczcie Państwo, nam się podświetla na biało. Na tych aparatach bardziej amatorskich, jak naciśniemy jeszcze raz, no to wyjdziemy z tego podglądu. Na tych aparatach bardziej amatorskich niestety nie da się ustawić sobie koloru tego podglądu, więc jest on biały, więc nie zawsze, nie w każdych warunkach będzie to bardzo dobrze widoczne, niemniej jednak bardzo pomaga. Jeśli chodzi o ustawienia aparatów tych bardziej podstawowych, to tak naprawdę tyle. To jeszcze sobie powtórzmy. Ustawiamy sobie tutaj, przede wszystkim dostosowujemy sobie naszą stabilizację do tego, jaka jest ogniskowa obiektywu, naciskając przy stabilizacji tutaj guziczek info. No i druga rzecz, jaką ustawiamy, to ustawiamy sobie najlepiej tędy, bo tędy jest najszybciej, co dany klawisz ma nam robić. Dla mnie najwygodniejsze jest to, ponieważ pod kciukiem mam wtedy i to podglądanie, i lupkę, czyli przybliżenie obrazu. To tyle, jeśli chodzi o te aparaty bardziej podstawowe. To teraz przejdźmy sobie do aparatów nieco bardziej zaawansowanych. Ja to Państwu pokażę na przykładzie M5 Mark III. Dokładnie tak samo będzie to wyglądało w M1 Mark II, Mark III. Podejrzewam, że w EM1 po prostu oryginalnym tak samo. Wydaje mi się, że w EM5 Mark II też to tak będzie wyglądało, ale nie mam tutaj pewności, to Państwo musicie sobie zobaczyć u siebie w aparacie, czy macie to menu H1. A skoro o nim wspominam, to do niego sobie zaraz przejdziemy, tylko Państwu najpierw pokażę, z jakiego obiektywu tu będziemy korzystać. Tutaj mamy TT Artisan 25 mm ze światłem 2.0. Więc przeskoczmy sobie teraz do menu. I tutaj w menu, pod tym kołem zębatym, mamy H1 menu. I w tym menu H1 zwróćcie Państwo uwagę, że mamy coś takiego jak ustawienie informacji o obiektywie. Prawym sobie tutaj wchodzimy. I teraz zobaczcie Państwo, ja tutaj mam wprowadzone już 3 obiektywy.
Jednym z tych obiektywów jest ten, który właśnie teraz jest tutaj założony, TT Artisan 25 mm. Jeżeli nie mamy wprowadzonych tutaj żadnych informacji, to wchodzimy sobie tutaj, utwórz informację o obiektywie, tu sobie wprowadzamy tą klawiaturą, tutaj trzeba, niestety ona nie jest dotykowa, nie możemy sobie podotykać i wprowadzić liter, ale biegając sobie tutaj tym kierunkowym padem, wybieramy sobie literki, wpisujemy sobie nazwę obiektywu, no to załóżmy, że ja sobie jakiś tam wprowadzę, niech to będzie ED 45. I jak jesteśmy zadowoleni z tego, co tutaj sobie wpisaliśmy, to tutaj proszę zauważyć, schodzimy sobie tutaj do End i klikamy End. Następna rzecz, jaką wprowadzamy, to ogniskowa obiektywu. To będzie też informacja dla stabilizacji, jak ma się zachowywać. No to powiedzmy, że ten ED45, no to ma ogniskową 45. To jest oczywiście nieistniejący obiektyw, ja nie wiem, co wprowadzam. Chcę Państwu po prostu szybciej pokazać, co tutaj wprowadzamy. I wprowadzamy sobie też wartość przysłony i tutaj wprowadzamy sobie, drodzy Państwo, maksymalne otwarcie przysłony, po prostu, żeby wiedzieć, jaki to jest obiektyw. Ta wartość nie będzie nam się zmieniać w danych, jakie będą się zapisywały przy zdjęciu. Ona jest tylko dla nas informacyjnie i po to, żeby w tych danych była zapisana. I ostatnia rzecz, jaką możemy kliknąć, to ustaw. Dane są zarejestrowane i zwróćcie Państwo uwagę teraz na to, że zrobiła nam się tutaj fajeczka. Przy tym numer 4 zrobiła nam się fajeczka, bo daliśmy znać aparatowi, że wybraliśmy ten właśnie obiektyw i że ten właśnie obiektyw jest na nim zamocowany. To oczywiście nie jest prawdą, bo mamy zamocowany TT Artisan 25, więc ja sobie przeskoczę tutaj i tylko kliknę OK. Klikając OK, ustawiam ten właśnie obiektyw, czyli TT Artisan 25 mm. To jest krok pierwszy. Ten krok pozwala nam mieć zapisane w danych zdjęcia, jakim obiektywem zostały one wykonane. Dzięki temu nie musimy zgadywać, jakim obiektywem były one wykonane, ponieważ te obiektywy manualne nie mają żadnych kontaktów elektronicznych, są po prostu puste z tyłu, znaczy puste, nie ma tam żadnych, pokażę to Państwu może na przykładzie Heliosa, którego mam tu pod ręką. Tutaj, jak Państwo widzicie, nie ma żadnych pinów, to jest po prostu metal. Metal, którym się podłącza obiektyw do aparatu. W związku z czym nie ma jak się aparat dowiedzieć, jakim obiektywem robimy zdjęcia. Więc to jest krok pierwszy. I ważne jest, żeby zwrócić uwagę na to, żeby tu ta fajeczka była zaznaczona. Jak kliknę jeszcze raz OK, wejdę sobie jeszcze raz tu do informacji o obiektywie, jak kliknę jeszcze raz OK, to zwróćcie Państwo uwagę, odhaczyła się nam ta fajeczka. Czyli teraz aparat nie bierze już pod uwagę tego obiektywu. To jest istotne, żeby sobie zaznaczyć, że z tego obiektywu korzystamy. I jak już mamy zaznaczone, z jakiego obiektywu korzystamy, to teraz już nie musimy tutaj wprowadzać danych dotyczących stabilizacji. Aparat już wie, że będzie nam stabilizował obiektyw, który ma 25 mm. Zresztą tutaj to widzimy. Widzicie Państwo? O, teraz się wygasiło. Tu jak do połowy wcisnę przycisk spustu, to pokazuje nam się 25 mm. On wie, że taki ma zamontowany teraz obiektyw, bo my mu to powiedzieliśmy. Jak również widzicie Państwo, F2 jest pokazane. Oczywiście to F2 będzie się pokazywało cały czas bez względu na to, jaką my przysłonę mu ustawimy. Co jest takie same, bez względu na to, czy to jest bardziej zaawansowany, czy mniej zaawansowany aparat, to będzie to, co sobie ustawimy tutaj jako przyciski. Tutaj widzicie Państwo, jest troszkę więcej tych ustawień, ale generalnie funkcja przycisku też jest tu pod kołem zębatym. Przechodzimy sobie tutaj i jak widzicie Państwo, ja mam tu ustawiony podgląd na tym moim przycisku, który ma taki symbol kompensacji ekspozycji. Więc jak chcę skorzystać właśnie z podglądu, to
kompensacja ekspozycji i mam podgląd. Mam też ustawioną lupkę. Lupkę mam ustawioną, to nie jest najbardziej wygodne, ale mam ją ustawioną tutaj na tym przycisku, który jest z przodu aparatu. Widzicie Państwo, tutaj od strony obiektywu jest taki mały przycisk i tu mam ustawioną lupkę. W tych aparatach jest możliwość ustawienia sobie koloru tego, jak ma się nam wyświetlać ten podgląd i pokażę to Państwu tutaj na przykładzie tego, jaki ja mam ustawiony tutaj kolor. Ten sobie może trochę przybliżymy. Teraz jesteśmy na minimalnym ostrzeniu tego obiektywu. Naciskam sobie na ten przycisk, który mam ustanowiony jako podgląd i zaczynam kręcić pierścieniem ostrości. Widzicie Państwo, teraz na czerwono pojawia nam się, gdzie aparat łapie ostrość, gdzie obiektyw łapie ostrość. Ten czerwony jest trochę bardziej, przynajmniej dla mnie, widoczny. Teraz zwróćcie Państwo uwagę na aparacik z tyłu, bo mniej się gubi w przyrodzie, trochę mniej nam czerwonego w przyrodzie czy naturalnie występuje, więc łatwiej go zauważyć. I widzicie, jak tam na meblu też sobie ta ostrość wędruje, to wyświetla nam się to na czerwono. I jak zrobię zdjęcie, to jak sobie je podejrzę, to jak Państwo widzicie, mamy informację, że było 25 mm, że była przysłona 2.0. Rzecz jasna, ta przysłona się nie będzie zmieniać, ale to nam daje informację o tym, jaki to jest obiektyw. Jak również jakbyśmy weszli w jakiś program, to byłoby widać, że jest to ten obiektyw TT Artisan. To jeszcze ostatnia rzecz, gdzie sobie ustawić ten kolor i intensywność tego podświetlenia. Żeby ustawić sobie to podświetlenie, czy to podglądanie, wchodzimy sobie do menu D3, jak Państwo widzicie. I tutaj mamy ustawienia podglądu, wchodzimy sobie w to. Tu możemy sobie wybrać kolor czerwony, zielony, biały, czarny, czerwony. 4 kolory mamy do wyboru. Ja lubię czerwony, bo najlepiej go widzę. Intensywność podświetlenia możemy sobie wybrać. Ja mam wybrane mocno, może być słabo, może być normalna. Ja nie dowidzę, ja mam mocno. Jak również możemy sobie dostosować jasność obrazu w trybie podglądu na żywo. Ja to mam wyłączone, dlatego widzieliście Państwo, że ta jasność się troszkę ściemnia. Dzięki temu to jest trochę bardziej widoczne. Możemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak będzie włączone, jaka będzie różnica. To włączę sobie podgląd. O, widzicie Państwo, on teraz się tak wyszarzył jakby. To może dzięki temu widać nawet lepiej, gdzie tu nam ostrość łapie. Być może tak. Może jest to nawet większą pomocą. Więc też w zależności od tego, co Państwu bardziej pasuje. Można sobie to włączyć albo wyłączyć. To jeszcze zobaczmy, jak to będzie wyglądało z tym wyłączonym. Bardzo proszę, znowu sobie... O, tutaj widzicie Państwo, nic się nie zmieniło. Został obraz taki, jaki był, a tam się tak trochę rozjaśnił, że może trochę bardziej było widać wyraźnie to czerwone podświetlenie. To jeszcze raz tylko gwoli przypomnienia. W menu przede wszystkim znajdujemy sobie menu H1 i wprowadzamy sobie ten obiektyw, z którego będziemy chcieli korzystać. Jak już mamy go wprowadzony, to wtedy ustawiamy sobie przyciski, tak żebyśmy gdzieś mieli ustawiony ten podgląd, czy też zbliżenie, w zależności od tego, co Państwu pasuje. No i tam w tym menu D można sobie jeszcze dostosować tą jasność tego, nie jasność, intensywność i kolor tego podświetlenia. To tyle, jeśli chodzi o generalnie obiektywy manualne. Ja tutaj póki co pokazywałam Państwu te współczesne obiektywy manualne, które nie wymagają żadnych przejściówek. To teraz jeszcze może tylko gwoli wyjaśnienia, co zrobić z obiektywami tak zwanymi vintage. Te obiektywy vintage, czyli te z aparatów analogowych, one nie będą kompatybilne, drodzy Państwo, z Waszymi aparatami cyfrowymi. Nawet jeżeli kupicie obiektyw Nikona i macie cyfrowego Nikona,
bezlusterkowego, to nie będzie Wam to pasować. Tak samo jeżeli macie aparat Olympusa, macie na przykład, nie wiem, analogowego OM1 czy tam OM10, te obiektywy nie będą z automatu pasować do Waszego aparatu. Trzeba kupić coś, co pozwoli nam, ja tu mam Heliosa, Helios w ogóle jest na gwint, czyli na śrubę, jego się po prostu wkręcało do aparatu, więc potrzebujemy czegoś, co nam pomoże ten obiektyw zamocować do naszego aparatu cyfrowego. I tym czymś są niedrogie takie oto przejściówki, adaptery, które pomagają nam zamocować właśnie te nasze obiektywy manualne, vintage'owe, czy też pochodzące z analogów do naszego aparatu. Na co trzeba zwrócić uwagę? Po pierwsze, trzeba wiedzieć, jakie mocowanie ma nasz aparat cyfrowy. I ta część, która będzie mocowana do aparatu, czyli ta, musi mieć ten bagnet taki, jak my mamy w aparacie. Więc ja tutaj mam, zwróćcie Państwo uwagę, że na tej mojej przejściówce jest napisane, że to jest M42 na mikro 4/3. Z tej strony, która idzie do aparatu, mam mocowanie mikro 4/3. Z tej strony, która idzie do obiektywu, mam po prostu gwint na mocowanie M42. Jeśli chodzi o użytkowanie tych obiektywów, wygląda to dokładnie tak samo, jak przed chwilą Państwu pokazałam. Jedynie tylko proszę, uczulam Państwa, żebyście sobie nie zepsuli aparatu i nie byli sfrustrowani, jak będziecie próbowali przykręcać analogowy obiektyw do cyfrowego aparatu. Potrzebujecie takiej przejściówki. Zwłaszcza to działa na aparatach bezlusterkowych, bo do nich jest dużo łatwiej dostosować czy zaadaptować te analogowe obiektywy. Przy lustrzankach jest to dużo trudniejsze, ponieważ mamy dużo mniejszą odległość, na której możemy pracować. Tutaj można sobie tą odległością pracować i ci, którzy projektują te przejściówki, robią bardzo dobrą robotę. Więc taką przejścióweczkę polecam. Ona nie ma żadnej elektroniki, to jest po prostu puste takie kółko, taki pierścień, który nam pomaga zamocować ten obiektyw. Dobrze, drodzy Państwo, to tyle, jeśli chodzi o korzystanie z obiektywów manualnych na aparatach marki Olympus. Co do zasady, będzie to bardzo podobne też w innych markach, ale na pewno w menu będą troszkę inne ustawienia, bądź w inny sposób będzie się dochodzić do tych samych rzeczy. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do usłyszenia następnym razem.